Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj wraz z Daimonem podejmujemy się nieco wyzwania, ale tym razem nie z zaproszenia komentującego, lecz właściwie z własnego. Często w poprzednich odcinkach od czasu do czasu zdarzało mi się narzekać, iż Nietzsche jest źle zrozumiany, źle interpretowany, źle pojmowany. Więc dzisiaj nie będziemy robili odcinek o filozofii Nietzsche, lecz będziemy robili odcinek, który zmierza w tym kierunku, poprzez pokazania, jak łatwo źle zinterpretować jego twórczość. A metodą naszych rozważań będzie następująca. Otóż wybrałem jedyny aforyzm ze wszystkich dzieł Nietzsche i cały ten odcinek będzie poświęcony temu jednemu aforyzmowi. Celem moim będzie wykazania głębie jednego aforyzmu. Będziemy rozpakowywali ten aforyzm, będziemy go czytali z należytą ostrożnością i celem moim nie jest wyjaśnienia do końca ani tego aforyzmu, ani myśli Nietzsche, lecz pokazania, iż skoro jeden aforyzm wymaga tak ciężkiej pracy, ażeby właściwie, wydaje mi się, że zobaczycie, że ażeby rozpocząć rozpocząć drogę do zrozumienia, to co dopiero całe dzieło. Nie jest to ani kwestia błaha, ani też pozbawiona kontrowersji. Bo wiadomo, że nieostrożny czytelnik raczej na pewno pomyli się przy czytaniu Nietzsche. Natomiast w pewnym sensie ten ewentualny błąd byłby zrozumiały, dlatego że przeciętny, nieostrożny czytelnik, otwierawszy Platona czy Rousseau, od odłoży tę książkę na półkę i stwierdzi, to nie dla mnie. A Nietzsche jest bardzo atrakcyjny dla przeciętnego czytelnika. Wydaje się, szczególnie właściwie w naszych czasach, często zauważa się, że Nietzsche nadawałby się do Twittera, do mediów społecznościowych, bo pisze aforyzmy, które są właśnie skrótami myślowymi. Ale bardzo dużo jednak leży pod powierzchnią. No dobrze, to zacznijmy. To jest oczywiście pewnego rodzaju eksperyment też. Zobaczymy, czy doprowadzi to do udowodnienia mojej wstępnej tezy, czy też nie. Aforyzm, którego przeczytamy, pochodzi z wstępu do genealogii moralności. I to jest tłumaczenie Leopolda Staffa, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Pisze Nietzsche: jeśli pismo to komuś niezrozumiałe będzie lub źle mu do uszu przypadnie, to wina, jak mi się zdaje, niekoniecznie leży we mnie. Jest ono dość wyraźne, jeśli się przypuści, co ja przypuszczam, że czytało się wpierw moje pisma wcześniejsze i nie szczędziło się przytem nieco trudu. Są one w istocie niełatwo dostępne.
co się tyczy na przykład mego Zaratustry, to nie uważam za jego znawcę nikogo, kogo by każde jego słowo raz kiedyś głęboko nie zraniło i raz kiedyś głęboko nie zachwyciło. Dopiero bowiem wtedy może używać przywileju uczestniczenia ze czcią w halikońskim żywiole, z którego się dzieło owo zrodziło, w jego słonecznej jaśni i dali przestrzenności i pewności. W innych razach forma aforystyczna sprawia trudności. Leżą one w tym, że formę tę bierze się dziś nie dość ważnie. Aforyzm, rzetelnie wykuty i odlany, nie został jeszcze, przez to, że się go odczytało, odcyfrowanym. Raczej teraz dopiero winno się zacząć jego wyłożenie, do którego potrzeba sztuki wykładania. W trzeciej rozprawie tej książki podałem wzór tego, co w takim wypadku zwę wyłożeniem. Rozprawę tę poprzedza aforyzm. Ona sama jest jego komentarzem. Oczywiście, aby w ten sposób uprawiać czytanie jako sztukę, konieczne jest przede wszystkim jedno, czego się właśnie dziś w najlepsze zapomniało. I dlatego nie czas jeszcze na czytelność moich pism, do czego trzeba być krową, a w każdym razie nie człowiekiem nowoczesnym. Konieczne jest przeżuwanie. I to jest ten aforyzm, którego dzisiaj będziemy rozpakowywali. Więc wedle wskazań tego aforyzmu warto nieco znać inne dzieła autora i szczególnie warto zwrócić uwagę na te fragmenty innych dzieł autora dotyczące wykładania, jak to Nietzsche nazywa, czy też sztuki czytania. I oto w innym dziele, mianowicie Świt, czytamy taki cytat: dobrze czytać znaczy wolno czytać, głęboko, z uwagą i ostrożnie. Więc to jest pewna wskazówka dla nas, jakby koło się zatacza. Aforyzm, którego rozważamy, odsyła nas do innych dzieł autora. Szukamy to, co tyczy się sztuki czytania. Znajdujemy przytoczony przeze mnie cytat i wracamy teraz do pierwotnego aforyzmu. Jeżeli mamy czytać z uwagą i ostrożnie, to powinniśmy stale mieć na uwadze pytanie, czy to, co czytamy w tłumaczeniu, do końca oddaje oryginał. Oczywiście... Pytanie jest w ogóle, czy to jest możliwe. To nie jest możliwe, wiemy o tym, ale chodzi o to, że jeżeli mamy czytać z uwagą i ostrożnie, trzeba mieć świadomość, że przez to, iż nie jest to możliwe, to nawet jeżeli dojdziemy do jakiejś konkluzji, to zamiast zachwycać się konkluzją i twierdzić, że rozumiemy, trzeba zrobić krok wstecz i spróbować grzebać czy kopać głębiej. Jeżeli Nietzsche pisze do nas, że mamy czytać z uwagą i ostrożnie, w języku niemieckim oryginał brzmiał Ruck und vorsichtig, co rzeczywiście Ruck to jest
za nami, w sensie to, co jest za, czyli jakby z uwagą na to, co za nami, a Vorsichtig rzeczywiście oznacza ostrożnie po niemiecku, ale też w języku niemieckim oznacza, to jest takie wołanie, patrz przed siebie. Więc z uwagą i ostrożnie można też zrozumieć jako... Za siebie i przed siebie. Więc zacznijmy od tego, ażeby popatrzeć za siebie. Kiedy Nietzsche pisał o nas, to bardzo często miał na myśli cywilizację europejską, w sensie cywilizację łacińską. Bardzo często w języku historiografii stosuje się pewne skróty myślowe. Właściwie wszelka chronologia historyczna jest w pewnym sensie skrótem myślowym. Na przykład oświecenie, renesans, średniowiecze. Zapewne ludzie mieszkający w średniowieczu nie myśleli o sobie jako ludzi mieszkających w średniowieczu. Ale te skróty myślowe pomagają nam w uporządkowywaniu wiedzy historycznej. Gdy mówimy o europejskiej cywilizacji czy cywilizacji łacińskiej, mamy na myśl to całe dziedzictwo greko-rzymskie i judeo-chrześcijańskie. Jeżeli przyjąć dziedzictwo antycznej Grecji, starożytnego Rzymu, chrześcijaństwa wyrastającego z Antiochy oraz judaizmu, czyli Jerozolimy i całą tę historię, która poprzedziła Jerozolimę, to co jest za nami najdalej, to ta część naszej historii, która jest judaizmem. I Nietzsche rzeczywiście w swoich dziełach otwarcie naśladuje Żydów w pewnym sensie. To jest twierdzenie nie do końca widoczne na pierwszy rzut oka, jako że Nietzsche ma bardzo dużo słów krytycznych dla chrześcijaństwa oraz judaizmu. Ale poza dobrem i złem w 194 lub 5, w zależności od tego, czyjego tłumaczenia się czyta, bo u Kaufmana, Kaufman jest Niemcem, który jest bardzo sławny w Stanach Zjednoczonych jako wybitny tłumacz dzieł Nietzsche, a tutaj mam książkę tłumaczoną przez Wyżykowskiego. U Wyżykowskiego ten cytat jest z aforyzmu 194, u Kaufmana 195, ale Nietzsche pisze o Żydach, iż oni dokonali owego mistrzowskiego dzieła przemianowania wartości, dzięki któremu życie na ziemi nabrało dla kilku tysiącleci nowego i niebezpiecznego czaru. I tłumaczy oczywiście, że chodzi o to, że na przykład wartość świętości stało się tożsame z biedą.
stał się tożsamy z wartością gwałtowności. Wartość bogactwa stało się tożsamy z bezbożnością. I choć Nietzsche z pozoru jest wrogiem tego, co on nazywa moralności niewolniczej, która powstała, czy też urodziła się wraz z buntem zniewolonych w Egipcie Żydów, to jest zarazem pod wielkim wrażeniem, powiem więcej, jest naśladowcą Żydów. Właśnie w tym, że tak jak to Żydzi przemienili, przewartościowali wszystkie wartości ówczesnej cywilizacji, tak Nietzsche ma taki cel, ażeby dokonać podobnego dzieła teraz. I tutaj, zanim powiemy cokolwiek więcej na ten temat, należy zwrócić uwagę w ramach właśnie naszego wolnego czytania, bo pamiętamy, że w świcie dobrze czytać znaczy wolno czytać. Więc bardzo, bardzo powoli czytamy. W tym pierwotnym aforyzmie, który leżało u początku tego odcinka, Nietzsche pisał, że nikt nie zrozumie Zaratustry, kto każde słowo nie przeżywał raz w bólu, ale raz w radości. I ból, i radość. Co to znaczy? To znaczy, Nietzsche chce, ażebyśmy dostrzegli każdą stronę każdego medalu. Jeżeli uważamy jego dzieło za dobre, to on chce, żebyśmy uważali je za złe. Jeżeli uważamy za złe, to chce, żebyśmy go uważali za dobre. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie, żeby go zrozumieć, to trzeba wyjść poza dobrem i złem. Więc jego stosunek do judaizmu jest zarazem pozytywny i negatywny. Ma negatywny stosunek względem tego, co on nazywa moralnością niewolniczą, ale ma bardzo pozytywny stosunek względem uporu, z jaką judaizm przewartościował cały świat dookoła siebie. Co jest czynem właściwie nienależącym do obiegowego obraza niewolnika, bo jak myślimy o niewoli, to myślimy o usługiwaniu, wykonywaniu czyichś rozkazów. Na pewno nie myślimy o panowaniu nad rzeczywistością do tego stopnia, że dokonujemy przemiany czy przewartościowania całej moralności. W ten sposób Nietzsche chciałby, żebyśmy patrzyli na wszystko łącznie z nim. Chciałby, żebyśmy go źle zrozumiali i dobrze zrozumiali. To jest też bardzo dobry przykład, dlatego że Nietzsche z jednej strony bardzo krytykuje tę nową moralność, która urodziła się wraz z judaizmem i która przeobraziła się we współczesny świat, współczesną Europę. Natomiast ten dług Europy wobec Żydów jest taki, że
I tu znowu cytujemy Niccze spoza dobrym i złem. Przepraszam, znowu u Kaufmana to jest aforyzm 250, a u Wyżykowskiego 249. Pisał Niccze, że zawdzięczamy judaizmowi wielki styl w morale, grozę i majestat nieograniczonych znaczeń, całą romantykę i szczytność zagadkowości moralnych. Ale zarazem, i to bardzo ważne, to całe dzieło według Niccze dożarza na niebie naszej europejskiej kultury. To znaczy, ono jest obecnie w płomieniach. Ta kultura się rozpada. Niccze to dostrzegał ze swoich czasów i to czyni go tak bardziej aktualnym, że to żarzenie dalej ma miejsce. I tu Niccze czyni bardzo interesującą uwagę, mianowicie twierdzi, że my, artyści wśród widzów i filozofów, jesteśmy za to Żydom wdzięczni. Za to właśnie, że ta cała kultura stanęła w płomieniach. To też jest w pewnym sensie bardzo zagadkowe pod wieloma względami, bo proszę zauważyć, że Niccze w tym aforyzmie, który leży u podstaw naszego odcinka, przemawiał jako kto? Forma sama sugeruje poezję, aforyzm jest bardzo poetyczną formą, a język, mówiąc o czci i przywileju, taki język przywileju wejścia w jakąś ezoterykę, sugeruje wręcz jakieś połączenie proroka z teatrem. I rzeczywiście Niccze sam o sobie mówi jak o artyście wśród widzów i filozofów. Widzów historii, widzów dziejów ludzkich. Nie zalicza się do filozofów, ani do widzów. Zalicza się do artystów, czyli do twórców. Tylko to, co jest dla Niccze najwyższą formą twórczości, to tworzenie wartości. I wybitnymi twórcami wartości w jego mniemaniu byli właśnie Żydzi. Jednak tak jak w aforyzmie, który leży u podstaw tego odcinka, przykładowo podał Niccze Zaratustrę jako to dzieło, które wymaga, aby każde słowo przeżywać i dobrze, i źle, to należy mieć taką świadomość, że Zaratustra jest poematem, który wyraża tę samą naukę, jaką wyrażają aforyzmy składające się na książkę Poza dobrem i złem. Tak więc
ażeby naprawdę przeżyć i dobrze i źle każde słowo w Zaratustrze, należy przeżyć dobrze i źle każde słowo w poza dobrem i złem. Czy dla Nietzsche ma znaczenie, czy najpierw przeżywamy dobro, a potem zło? Czy to jest istotna kolejność, czy ważne jest, żebyśmy z każdej strony popatrzyli i odczuli jakąś tam pełnię? Czy to ważne jest, od czego zaczynamy? Był pewien uczony, który twierdził, że wielką wadą Nietzsche jest to, że można właściwie zacząć go czytać od końca i dojść do tego samego wniosku, do jakiego się dochodzi, czytając go od początku. Ale czy trzeba przeczytać całość? No właśnie według tego uczonego, to taki krytyk wielki Nietzsche, to niemalże można według niego wymieniać aforyzmy i to by nie zmieniło znaczenie książki. Natomiast oczywiście w moim mniemaniu i w mniemaniu innych uczonych, dla których mam większy szacunek, to nie można. To rzeczywiście kolejność jest tutaj... Nie, bo mi nie chodzi o kolejność czytania. Tak, ja wiem. Ja wiem, ale to zaczynam od kolejności czytania, żeby dojść do kolejności odczuwania, bo one są powiązane. Jeżeli przyjąć, że każde czytanie, niezależnie od kolejności, ma być ostrożne, tak, i wolne, to w pewnym sensie to, gdzie zaczynamy, jest dziełem przypadku. Natomiast to, gdzie naprawdę zaczynamy, to jest już dziełem woli. To znaczy, znajdujemy Nietzsche na półce w księgarni u kogoś, słyszymy gdzieś jakiś cytat od niego. To jest oczywiście wyrwane z kontekstu, więc na pewno nie można powiedzieć, że zaczęliśmy świadomie od początku, czy tam środka, czy końca. To jest niezależne od naszej woli. Natomiast kiedy już ten cytat nas schwyci, to już zależy od nas, co z nim zrobimy. I dążeniem naszym powinno być oczywiście ogarnięcie całości jego dzieła, co znaczy wszystko, co napisał. I to nie tylko, żeby tutaj... Ale ja zupełnie nie o tym. Chodzi o to, czy najpierw mamy przeżywać to, co złe, czy najpierw to, co dobre. Jeżeli każde słowo mamy odczuwać i jako dobre, i jako złe, bo to w moim poczuciu jest istotne, z czym ja zostaję. Jeżeli zaczynam od złego, zostaję z dobrem. Jeżeli zaczynam od dobrego, zostaję ze złem. To myślę, że Nietzsche chciałby, żeby niezależnie od tego, od których z nich człowiek zaczyna, i tutaj nie ograniczajmy się do dobra i zła, tu chodzi mu o każdy stan psychologiczny. No tak, ja rozumiem, to dobro i zło jest przykładem. Tak. To ważne jest to, ażeby wszystkiego odczuć po to, ażeby przejść nad tym. Rozumiem. Więc w pewnym sensie może Nietzsche by odpowiedział na twoje pytanie, że najlepsze by było, gdybyś mogła na przykład najpierw odczuć to, co złe, by potem odczuć to, co dobre, a potem wróciła, tak jakbyś właśnie tego pierwszego doświadczenia w ogóle nie miała i wróciła ze świeżością, aby odczuć dokładnie na odwrót. Co logicznie rzecz ujmując jest niemożliwe, ale i tak Nietzsche pewnie by chciał, żeby człowiek się właśnie o tą niemożliwość postarał. On pisze w tym aforyzmie, który leży u podstawy naszych rozważań, o halikońskim żywiole, który stoi za Zaratustrą. I to też jest w pewnym sensie odpowiedzią na to twoje pytanie. Dlatego, że czym jest ten halikoński żywioł? Ogólnie to nam się kojarzy z jakimś takim stanem lekkoduszności, optymizmu, weny twórczej,
siły młodości. I oczywiście, jeżeli by twórca trwał w halikońskim żywiole przez całe swoje życie, to w którymś momencie można by było go posądzić o to, że wpadł w patos. Bo to, ile można się uśmiechać. Natomiast melancholia artystyczna, która wydaje się być właśnie tą drugą stroną medalu, jakim jest halikoński żywioł. To, co Nietzsche nas uczy w pewnym sensie, jest to, że halikoński żywioł nie kończy się, czy też nie zamienia się w melancholię wraz z utratą sił twórczych, fizycznych, umysłowych, lecz prawidłowo rozwijający się halikoński żywioł rodzi melancholię. Melancholia jest tak jakby rozkwitem, jeżeli ujmiemy to metaforą rośliny, tak? To halikoński żywioł wyrasta z tej ziemi i wydaje nam się, że to jest właśnie to, a tak naprawdę to ten kwiat jego, melancholia. No może owoc. No przepraszam. Nie, to znaczy, to jest słuszne, znaczy to nie ma za co przepraszać, znaczy to po prostu wolno i pamiętajmy o krowach. Znaczy, tak, znaczy mamy być jak krowy. Konieczne jest przeżuwanie. Ten taki obraz. Tak, krowa bardzo długo przeżuwa. A potem przeżuwa jeszcze raz. Tak, jeszcze ma 2 żołądki chyba, tak? Więc to, jeżeli mamy być jak te krowy, to nie jest tak, że kiedy przychodzi nam coś nowego na myśli, to mamy za to przepraszać, ani też nie mamy od razu spieszyć do konkluzji. Tylko to jest bardzo dobre pytanie. Czy melancholia jest tym kwiatem, czy też jest owocem? Bo jaka jest różnica między nimi, tak? Co daje kwiat, a co daje owoc? Można to ciągnąć dalej. Natomiast te pytania, czy też pytania tego typu traktuje się z niecierpliwością. No i o co chodzi? No i właśnie tak samo jak Nietzsche pisze, że aforyzm traktuje się nie dość ważnie. Takie pytania typu, czy melancholia, która wyrasta z halikońskiego żywiołu, jest rozkwitającym kwiatem, czy jest owocem? I że nad takimi pytaniami skłonność, żeby na przykład powiedzieć przepraszam, bo przerwano mi myśl, tak jakby ta myśl była najważniejszą rzeczą na świecie. Bo myśl biegnie i nie chcemy ją przerywać. Ale czemu nie? Myśl nie powinna biec. Bo to było ładne. Że jak myśl sobie biegnie i ktoś ją przerywa i ma wrażenie, że musi przeprosić, ale dlaczego? To znaczy myśl nie powinna biec. Powinna jak krowa stać na łące i przeżuwać. Dlatego nie ma co przepraszać, że się komuś przerwało biegnącą myśl. No tak, ale ja taką mam myśl biegnącą, że biegnąca myśl może być całkiem fajna, niezła i ciekawa, a przerwana może być inspirująca w drugą stronę. To jest trochę tak, jak leci nam piłeczka i jak coś stanie na jej drodze, odbije się i zmieni tor ruchu.
I to samo może się wydarzyć z przerwaną myślą. Jak próbujemy ją jeszcze raz odtworzyć, wrócić do punktu wyjścia, ta nasza myśl może powędrować, poprzeżuwać jak krowa albo pobiec innym torem, zmienić tor ruchu. No tak, tylko że zasadniczo Nietzsche chciałby, ażeby w ogóle nie miała chyba toru ruchu, bo krowa nie ma toru ruchu. Znaczy przeżuwanie krowy ma bardzo ten tor ruchu. Zupełnie inny niż tor ruchu piłki. No dobrze, dobrze. I tu właśnie jest cały ten problem z nie dość ważnie traktowanymi aforyzmami. I może łatwiej by było to zrozumieć, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kim był Nietzsche, to znaczy Nietzsche w bardzo młodym wieku został profesorem, pełnym profesorem na uczelni. I można by sądzić, że w pewnym sensie dlaczego osoba tak wykształcona wybiera taką formę wyrażania swoich myśli, bo to jest forma niewyraźna. To jest forma, która zmusza do domniemywań, tak. Czyli dla autora ona jest niebezpieczna. Bo jeżeli autor ma ochotę przekazać swoje myśli, to chciałby być dobrze zrozumianym. Chyba, żeby nie chciał. Albo chyba, że jeszcze się nie urodzili ludzie zdolni go zrozumieć. I Nietzsche uważał, że jego czytelnicy się jeszcze nie narodzili. Był w tym sensie, bo tu mówi o sobie jako artystę, a było też takie wyrażenie filozof przyszłości. To jest oczywiście bardzo niepokojące i dziwne. Ale Nietzsche jednak nie chce, ażebyśmy mówili ani dialogami, ani traktatami, ani metaforami, ani liturgią, ani poematem, tylko właśnie aforyzmem. Albo przynajmniej tę formę wymowy uważa za może nie tyle najlepszą, ile najbardziej twórczą. Może właśnie dlatego, że każdy z aforyzmu weźmie co innego. Bardzo trudno z aforyzmów Nietzsche stworzyć jakikolwiek system czy dogmat. I w tym sensie można by powiedzieć, że nawet mu się udało przewartościować istniejących wartości. Dlatego, że ja wprawdzie skarżę się na to, że on jest tak rozchwytywany i tak czytany przez wszystkich, którzy czytają go nieostrożnie, nie powoli i nie z uwagą i nie głęboko, czyli nie tak jak on by chciał. A z drugiej strony jako jeden naprawdę z bardzo niewielu filozofów, który może nie uważał siebie za filozofa, miał tak olbrzymi wpływ na myślenie cywilizacji naszej. W Zmierzchu idoli pisał Nietzsche: jeżeli ma istnieć sztuka, czyn i widzenie estetyczne, jeden warunek psychologiczny jest konieczny do spełnienia – szał. I tu też leży odpowiedź na zarzut czy domniemanie, że to jest bardzo chaotyczny i nie trzyma się
żadnego porządku. Bo tak ma być. To znaczy, to ma być tutaj nieład twórczy. I w tym aforyzmie z genealogii moralności, ze wstępu do genealogii moralności, którym zaczęliśmy, pisał Nietzsche, przypominam, pod koniec, że przykładem na to, jak należy czytać, czy interpretować, czy wykładać aforyzmy, znaleźć możemy w 3. eseju w jego książce, gdzie dokonuje w pewnym sensie egzegezy własnego aforyzmu. I przytoczę ten aforyzm, o którym mowa, z genealogii moralności. Obojętni, drwiący, gwałtowni. Takimi życzy nas dla siebie mądrość. Jest ona kobietą, a kocha tylko wojowników. Więc obojętni, drwiący i gwałtowni, czyli w pewnym sensie właśnie wojownik jest obojętny, drwiący i gwałtowny. Proszę zauważyć, że ja nie będę tutaj oczywiście przytaczał jego egzegezy tego aforyzmu, pozostawię to czytelnikom, ale jeśli sam miałbym dokonać jakiejś interpretacji tego aforyzmu, to właśnie powiązałbym ten aforyzm z wcześniejszym dotyczącym szału. Bo choć całe wojsko może powinno być uporządkowane, to pojedynczy żołnierz powinien mieć w sobie odrobinę szału. Szczególnie jeżeli myślimy bo taki obraz nam tutaj Nietzsche rysuje, tak zwaną mgłę wojny. Czy plan jest taki, a rzeczywistość jest mglista. Rzeczywistość wojenna jest mglista. I rzeczywistość moralna, filozoficzna, artystyczna jest podobna. I Nietzsche, to jest u niego bardzo częste, to porównanie życia moralnego. Nie chodzi tutaj, właśnie tu nie chodzi o życie ekonomiczne, tu nie chodzi o to, że zdobywanie chleba to jest jak wojna, tylko zdobywanie wyższych wartości jest tak jak wojna. Trzeba o to zawalczyć i taką nas chce mądrość. No tak jak mówiłem na początku, to moim celem nie było tutaj dojść do sensu czy ładu tego aforyzmu przytoczonego z genealogii moralności, lecz dowodzić, iż czytanie Nietzsche nie jest rzeczą łatwą i choć każdy może bardzo łatwo wyciągnąć od Nietzsche czegoś dla siebie, to jest trochę jak z tą mądrością, która chce, abyśmy zawojowali o nią. Jeżeli myślimy, że wyciągnęliśmy od Nietzsche jakąś łatwą prawdę, czy łatwą wartość, czyli łatwą, nie zawojowaną, to żeśmy na pewno się pomylili.
przyszłości może wrócimy i spróbujemy wyciągnąć czy zawojować coś jeszcze z Nietzsche. I póki co mam nadzieję, że ten odcinek pozostawił u Was głęboko nieusatysfakcjonowanych, rozczarowanych, podirytowanych i że macie takie poczucie, że to było ględzenie o nic, ale takie niepokojące ględzenie o nic. I jeżeli tak, to dobrze, a jeżeli nie możecie się doczekać więcej Nietzsche, to też w sumie dobrze. To jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. To dajcie znać. To dajcie znać, tak. To właściwie dziękujemy wszystkim subskrybującym, oglądającym i zapraszamy w przyszłości do kolejnych odcinków.